Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś opowiem Wam o 3 plusach i 3 minusach, jakie przyszły mi do głowy jeżdżąc z licznikiem Sigma ROX 7.0 GPS. Przejechałem z nim już kilkaset kilometrów, więc myślę, że mogę spokojnie tutaj o nim coś więcej powiedzieć. No i ten licznik ze mną zostanie, ponieważ mi się bardzo spodobał, mimo kilku minusów, które wyszły podczas użytkowania, no ale o tym za chwilę. Pierwszy plus GPS. No, w tym momencie jestem w zamkniętym pomieszczeniu, więc tego sygnału nie złapię, natomiast po wyjściu z domu sygnał jest łapany momentalnie, praktycznie chwilę po tym, jak włączę licznik, już pojawia się informacja, że sygnał został złapany. Ja jeżdżę głównie po asfalcie, chociaż czasami zdarza mi się też między budynkami, między drzewami pojeździć i tam również sygnał jest trzymany. No, słyszałem informację, że w takich gęstych lasach bywa problem z utrzymywaniem tego sygnału, ale myślę, że tak jest w każdym liczniku. I jeżeli chodzi o korzystanie tutaj z tego GPS-a, no oprócz tego, że oczywiście rejestruje on nam przebytą trasę, rejestruje on prędkość, możemy także skorzystać z dość prostej nawigacji. Wgrywamy tutaj do pamięci tego urządzenia swoje trasy, ewentualnie korzystamy już z przejechanych tras i możemy później nawigować sobie w ten sposób, że licznik będzie nam pokazywał miejsce, w którym się znajdujemy i dodatkowo będzie informacja, gdzie mamy skręcić. Tutaj może na tym przykładzie nie będzie tego widać aż tak dobrze, natomiast uwierzcie mi, że działa to naprawdę fajnie. Jeżeli tylko jeździmy po asfaltowych drogach, natomiast jeżeli mielibyśmy poruszać się w terenie, gdzie byłoby bardzo dużo skrętów, zakrętów, nawrotów, tutaj myślę, że byłoby trochę trudniej, ale z drugiej strony tak byłoby, myślę, na każdym liczniku, z tego względu, że no jednak jest sama wielkość ekranu tych liczników nie jest wystarczająca, aby bardzo precyzyjnie i szczegółowo spojrzeć na jakieś ścieżki w lesie na przykład. Tutaj myślę, że sprawdziłoby się coś raczej pokroju smartfona i mapy wgrane w pamięci telefonu. Drugi plus to możliwość współpracy licznika ze Strawą, czyli z aplikacją, ze stroną internetową, na której możemy zapisywać sobie parametry naszej jazdy, porównywać ją również z innymi. Myślę tutaj, że to porównywanie z innymi jest kluczową tutaj funkcją. Są tutaj dostępne segmenty te na żywo, także możemy sobie do 100 segmentów synchronizować z licznikiem, no i później podczas jazdy wyświetla nam się informacja, że właśnie za chwilkę zacznie się dany segment, będzie podana informacja, ile później nam jeszcze zostało i czy mamy lepszy czy gorszy czas od koma, czyli od najlepszego czasu na danej trasie. Ewentualnie możemy sobie też porównywać ten czas na przykład z własnym rekordem. Myślę, że to nawet w wielu przypadkach jest bardziej motywujące, żeby właśnie ścigać się samemu ze sobą, jeżeli do rekordu trasy mamy bardzo dużą różnicę. I ostatni z tych dużych plusów jest to bateria. Tutaj producent podaje, że bateria wystarczy na około 13 godzin rejestrowania przejazdu. Ja tego szczerze mówiąc nie sprawdziłem. Nawet na właśnie trasach po 130-140 km nie udawało mi się dojść nawet do połowy zużycia baterii, także tutaj spokojnie możemy długo jeździć bez ładowania urządzenia. Jeżeli chodzi o ładowanie, no to tutaj pod taką gumową klapką od spodu jest gniazdo mikro USB. Można ładować sobie urządzenie podczas jazdy. W momencie, kiedy mamy wpięty licznik do uchwytu, to i tak spokojnie kabel tutaj można pociągnąć od powerbanku, także nawet na bardzo dalekiej trasie nam tego zasilania nie braknie. Natomiast jest tutaj też opcja podświetlania ekranu. I jest też możliwość, żeby to podświetlanie było ciągłe, także nie musimy później co jakiś czas go po raz kolejny włączać. I tutaj sprawdzałem to i po 5 godzinach jazdy z włączonym podświetlaniem stan baterii nadal był na poziomie 50%, także tutaj ten czas działania jest naprawdę fenomenalny i jeżeli potrzebujecie właśnie podświetlanie, jeździć w nocy, to nie musicie martwić się o to, że to podświetlanie zje Wam baterię czy ten akumulator w zastraszającym tempie.
Natomiast oprócz tych trzech plusów mamy tutaj naprawdę sporo możliwości w tym liczniku, oprócz tego, że on jest wodoszczelny, oprócz tego, że możemy konfigurować sobie ekrany w prawie że dowolny sposób, o czym też za chwilkę powiem. Jest również tutaj wysokościomierz barometryczny, także będzie nam pokazywał, jakie mamy w danej chwili nachylenie. Nie ma tutaj natomiast czujników ANT i Bluetootha, także nie podepniemy tutaj telefonu, nie podepniemy zewnętrznych czujników. Jest to dostępne w modelu ROX 11, czyli w wyższym modelu. I tutaj od razu może się pojawić też pytanie, dlaczego zdecydowałem się właśnie na ten model, a nie na przykład na licznik Sigma Pure GPS, który również ma możliwość rejestrowania GPS-em różnych parametrów. I ja wybrałem właśnie ROXa z tego względu, że możemy sobie tutaj w ten dość uproszczony sposób, ale jednak możemy po tych swoich zapisanych trasach możemy nawigować i tego w tamtym liczniku nie ma albo jest w jeszcze bardziej uproszczonej formie. No i teraz minusy. Pierwsza sprawa, ekran w tym liczniku jest w porządku, wszystko podczas jazdy na nim widać, także w pełnym słońcu nie ma problemu z odczytaniem parametrów na liczniku, natomiast jednak brakuje mu tutaj kontrastu. Oczywiście jest w opcjach możliwość ustawienia kontrastu, ale ona nic tak naprawdę pod kątem wyrazistości ekranu nie zmienia i jednak na tutaj mojej starej Sigmie 1612 jednak ten ekran jest dużo wyraźniejszy, po prostu lepiej na nim wszystko widać, nie trzeba się na tym jakoś tak bardzo skupiać. Druga drobna wada jest to lokalizacja przycisków. Tutaj mamy dwa przyciski na dole, dwa przyciski troszeczkę wyżej i niestety podczas jazdy, w momencie kiedy ten licznik mamy na kierownicy bądź gdzieś trochę wyżej, trzeba rękę w nienaturalny sposób wygiąć, żeby wcisnąć przyciski. Jednak mimo wszystko, tak jak było w tym moim starym liczniku, czyli przyciski na górze i na dole, jednak jest dużo wygodniej. Tutaj ręka sama na tych przyciskach ląduje. No tutaj niestety tak już nie jest. A propos jeszcze mocowania licznika, to może nie tyle wadą, bo to wiadomo przed zakupem, ale producent dodaje do ROXa dwa takie mocowania, które możemy zamocować sobie na kierownicy albo na mostku i dla mnie przynajmniej osobiście sporym minusem jest to, że ono mocowane jest tylko i wyłącznie na opaski zaciskowe. Dlaczego? Ano dlatego, że przekładam sobie właśnie taki licznik między różnymi rowerami, które testuję. No i jak już są opaski zaciskowe, nie jest to zbyt fajne, więc byłoby miło jednak zobaczyć, jak tutaj byłoby również mocowanie na gumkę. Natomiast byłoby jeszcze milej, gdyby Sigma dodawała do zestawu swój taki uchwycik właśnie na kierownicę. Ciekawostka, to mocowanie licznika jest kompatybilne z licznikami Garmina, także jeżeli macie gdzieś właśnie tego typu uchwyt do Garmina, to będzie on również pasował do Sigmy. No i trzecim minusem, w sumie największym, ale jednocześnie wydaje mi się, że możliwym do poprawienia, są błędy w oprogramowaniu. ROX jest już trochę czasu na rynku, niestety Sigma nadal nie domaga w pewnych miejscach i chociażby jest taka sytuacja, po podłączeniu licznika do komputera możemy go sobie synchronizować. Tutaj powinna się wyświetlać informacja o oprogramowaniu, czy możemy zaktualizować sobie oprogramowanie w liczniku. Powinna być możliwość synchronizowania licznika ze strawą i mimo tego, że tutaj w ustawieniach ja tą strawę mam podpiętą, no to niestety synchronizacja ani segmentów, ani w ogóle przejazdów niestety tutaj nie działa. Natomiast na Macu po zainstalowaniu aplikacji pojawia się informacja o tym, że możemy zaktualizować te segmenty strawy. Jest informacja o najnowszym oprogramowaniu. I tak samo jest, jeżeli chodzi o te segmenty strawy po podłączeniu licznika do telefonu komórkowego. Jeżeli tylko mamy przejściówkę na duże USB, spokojnie możemy sobie licznik również do telefonu podłączać. Na komputerze, na PC-cie ta informacja ze strawą na początku pierwszy raz pamiętam, że mi się pojawiła, później już jej nie zobaczyłem. Ja próbowałem odinstalowywać te aplikacje, kasować jakieś pozostałości, instalować ponownie. Niestety już więcej tego nie zobaczyłem. Kolejne niedociągnięcie już dotyczy oprogramowania w liczniku i chodzi o współpracę nawigacji z tymi segmentami live strawy.
jeżeli chcecie jechać sobie nieznaną trasą i tam wyznaczyliście segmenty, wgraliście je tutaj do licznika, wtedy będzie pojawił się ten problem, że w momencie, kiedy zacznie się segment, nie będziecie mieli żadnej informacji na mapce pokazanej, że na przykład trasa Wam skręca, bo nie pokrywa się w 100% z tym segmentem. Albo na przykład dojeżdżając do końca segmentu, nie będziecie wiedzieli, gdzie jechać dalej, a zazwyczaj te segmenty kończą się na jakimś skrzyżowaniu i dopiero po przejechaniu, zakończeniu tego segmentu pojawi się podsumowanie i dopiero później wróci normalny widok mapki i będziecie wiedzieli, gdzie jechać, a tak naprawdę możecie być już poza swoją wyznaczoną trasą. Kolejna sprawa, jeżdżąc po wyznaczonej trasie, jeżeli zjedziemy z niej, dostaniemy informację o tym, że zjechaliśmy z trasy, można sobie ustawić, w którym momencie, po ilu metrach od zjechania się taka informacja pojawi. Niestety pojawia się ono tylko na dosłownie kilka sekund i jeżeli przegapicie taką informację, ale zjedziecie całkowicie, totalnie z wyznaczonej trasy, wtedy będzie tak, że przed strzałką, która tutaj pokazuje kierunek jazdy, nie będzie nic, będzie puste pole, więc powiedzmy, że można wypatrzyć, że oho, coś jest nie tak, nie ma tutaj tych kresek, które te trasy pokazują. Natomiast jeżeli na przykład źle skręcicie, bo będzie to jakaś bardziej skomplikowana trasa, która będzie się przecinała ze sobą, źle skręcicie, pokaże się informacja, zły kierunek, zawróć i zignorujecie to albo właśnie nie zauważycie tego, co gorsze, informacja zniknie, to później będzie już radośnie nas prowadziła po prostu pod prąd. Kolejna sprawa to taki drobiazg, natomiast też niestety to jest dość niechlujna sprawa, to są drobne błędy w tłumaczeniu. Na przykład mamy w szybkim menu coś takiego, że w momencie, kiedy wczytamy trasę, trasa już się wyświetla, możemy ją sobie skasować, zmienić na inną trasę. Natomiast jeżeli chcecie ją skasować, to nie znajdziecie tutaj takiej informacji. Możemy odwrócić na przykład kierunek trasy, możemy właśnie wczytać nową, a jest tutaj też coś takiego jak przelicz trasę, co nie jest niczym innym jak właśnie tym anulowaniem trasy. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że Sigma to tak przetłumaczyła i takich błędów jest więcej. Tu jest jakaś punda zamiast runda. W aplikacji tej Sigma Data Center na komputerze, w momencie, kiedy chcemy ustawić sobie tutaj na ekranie godzinę, to jest opisane jako funkcja zamknij. I jeszcze jednym takim brakującym drobiazgiem jest to, że mimo tego, że możemy sobie podzielić, naprawdę jest sporo różnych konfiguracji ekranu, możemy ją dzielić sobie na 1, 2, 3, do 6 parametrów, nawet możemy wyświetlać na jednym ekranie, to nie ma w ogóle możliwości, żeby podzielić ekran na 4 równe, takie kwadratowe części. Jeżeli chodzi o te błędy właśnie w oprogramowaniu, czy błędy bądź pewne rzeczy, które można by było jeszcze trochę dopracować. Ja dobry tydzień temu napisałem wiadomość do Sigmy, wypisałem im punkt po punkcie wszystko, co sugerowałbym im, aby gdzieś w oprogramowaniu dodali. Niestety do dzisiaj nie dostałem od Sigmy żadnej odpowiedzi, także tutaj czekam jeszcze na odpowiedź. Sigmo, odezwijcie się. Podsumowując, ja jestem z tego licznika naprawdę bardzo zadowolony. Tutaj ten ekran, czy lokalizacja przycisków, to powiedzmy, że do tego można się przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o programowanie, to liczę na to, że Sigma w końcu odczyta mojego maila i przyzna mi rację, że są tutaj drobiazgi, które warto poprawić, tak żeby z tego licznika korzystało się dużo przyjemniej. Natomiast zresztą jestem bardzo zadowolony i ten licznik na pewno zostanie ze mną na dłużej. On ma wszystkie funkcje, których ja potrzebuję, a nawet trochę więcej. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania o Roxa, piszcie w komentarzach, ja śmiało pomogę na tyle, na ile mogę, to coś na pewno podpowiem. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!